O, zobaczcie tutaj. Patrzcie do góry. I tutaj. No, tutaj było grubo. Mam nadzieję, że nikogo tu nie było w tym momencie. Ja też przyspieszam i znikam stąd. Wow! Chyba widać to za mną trochę, no nie? Dzień dobry, dzień dobry. Nie śpimy, zwiedzamy. Dziś zapraszam Was na wycieczkę taką 130-kilometrową do największego gruzowiska czy osuwiska skalnego w północnej Europie, które nazywa się Glope d'Alsura. Piękne miejsce. Byłem tam już kiedyś samochodem, ale motocyklem z racji tego, że dopiero motocykl przybył. Sprostowanie. W ostatnim odcinku nie powiedziałem dokładnie, co to za motocykl. Mam nadzieję, że wszyscy się zorientowali, co to za motocykl. Oczywiście to jest Suzuki V-Strom DL650. To jest model z roku 2019, ale rejestrowany w Norwegii w 2020, więc widnieje w papierach jako 2020. Wracając do wycieczki. Byłem w Glope d'Alsura samochodem. Motocyklem pojadę dzisiaj pierwszy raz i zrobię taką fajną pętelkę. Nie będę wracał tą samą drogą, tylko przejadę na południe i dobiję do drogi E39, do tej drogi, którą w tej chwili właśnie jadę. Jeśli będziecie w Stavanger, to wyjeżdżacie ze Stavanger drogą E39 na południe w kierunku miasta Ålgård i za tym miastem będziemy odbijać w lewo. Ale jak dotrzemy do tego rozwidlenia, to pokażę Wam, co dalej. Piękna pogoda, wiosna w Norwegii w pełni, 23 stopnie. Dzisiaj był zlot w Kleppe, zlot, takie otwarcie sezonu, oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego tutaj w okolicy. Ja, jak wiecie, no lubię samotne wyprawy, dlatego takie zloty na kilkaset czy nawet kilka tysięcy motocykli chyba nie są dla mnie. Tutaj piękne jezioro Ålgård, bo już jesteśmy w tym mieście. W ogóle tutaj wszędzie jest przepięknie. Motocyklistów dzisiaj jest mnóstwo, słuchajcie, po tym otwarciu, po tym zlocie. Mnóstwo. Ok, i teraz będziemy, słuchajcie, odbijać w lewo na Sirdal. Droga 450. Tą samą drogą będzie można jechać, gdybyście chcieli jechać do Frafjordu. Też przepiękne miejsce, też tam pojadę i też Wam pokażę. A tymczasem odbijamy na Sirdal. Uprzedzam Was, że ta 450, którą w tej chwili jadę, to jest jedna z piękniejszych dróg, którymi tutaj w okolicy można pojechać. Więc jak będziecie tu na motocyklu, koniecznie wycieczka. Oczywiście jak będziecie oglądali odcinki z Norwegii, możecie sobie kilka tych tras czy miejsc, do których jadę, połączyć. Popatrzcie do góry. Jest przepięknie. Dzisiaj niestety też trochę wieje. Ja oczywiście jeszcze nie mam deflektora. Mam nadzieję, że jak się pojawią jakieś komentarze z informacją, jaki deflektor najlepiej kupić, to kupię go i będzie trochę ciszej w kasku.
punkt widokowy, takie miejsce, w którym można zobaczyć wejście do Frafjordu. W każdym razie teraz wjeżdżamy do tunelu i potem po drugiej stronie tunelu będzie piękny widok. I potem jeszcze chyba będzie tunel. Tych tuneli jest kilka. I w pewnym momencie my pojedziemy prosto, ale będzie można skręcić w lewo właśnie do Frafjordu. I też polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, czas, ochotę, jeszcze kawałek dalej za Frafjordem można podjechać na parking i wejść jakieś pół godziny do góry na wodospad Monafossen. Przepiękny wodospad. Jeden z największych tutaj w Norwegii. Więc oczywiście polecam również. I tutaj zobaczcie, przede mną jest znak na Sierak. I oczywiście stąd można jechać prosto na tą drogę na Sierakbolten i do Lysebotn. Ale w tej chwili ona jest zamknięta jeszcze chyba z 2 tygodnie, ponieważ tam jest śnieg. Ale powiem tak, cały czas obserwuję informacje drogowe związane z tą drogą i jak tylko odśnieżą, to pojadę tam, ponieważ tam są robione te tunele śnieżne z tymi wysokimi ścianami po bokach. Więc chciałbym wam to pokazać, chciałbym to nagrać i chciałbym, żebyście to zobaczyli. Trzeba wyhaczyć dobry moment, kiedy będzie świeżo przetarta droga, a jeszcze ten śnieg nie stopnieje. Chociaż tak szybko pewnie się nie będzie topić. Popatrzcie. To jest
to jest to, dokąd jadę. To jest taka ogromna dolina, z której po bokach spływają wodospady. Przepięknie się skrzą. O rany. Kurczę. Chyba w dobry moment trafiłem, jeśli chodzi o słońce. I teraz tutaj, zresztą będzie to widać zaraz na nagraniu, tu się muszę niestety uzbroić w ostrożność bardzo, bardzo, ponieważ jak widzicie jest tu bardzo wąsko. Chociaż nie powinno być za dużo samochodów. Ale tutaj w pewnym momencie widać pozostałości po jakiejś takiej srogiej lawinie kamieni, takim osuwisku. O, zobaczcie tutaj. Patrzcie do góry. I tutaj. No, tutaj było grubo. Mam nadzieję, że nikogo tu nie było w tym momencie. Ja też przyspieszam i znikam stąd. Wow! Chyba widać to za mną trochę, no nie? Ożeż. Wow! Wow! Ojej. Dziś oczywiście też nie wziąłem drona, bo też widziałem, że wieje. No teraz niestety przy takiej zmianie temperatury wiatr będzie bardzo mocny. Dlatego wyczekam jeszcze chwilę na dron. Na drona, nie wiem czy to się powinno odmieniać czy nie, ale wyczekam moment i jeszcze kiedyś przyjadę tutaj z dronem. Wow. Czy wy to widzicie? To jest absolutny kosmos. Absolutny kosmos. No i to jest osuwisko. To nie wiem ile tysięcy lat temu to się wydarzyło. Tu jest taka tablica pamiątkowa, ponieważ tu w czasie wojny Norwegowie chyba zrobili taki, nie wiem, przyczółek, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale takie miejsce, w którym się chowali. Zatrzymamy się tutaj. Wow. O kurczę. Nie ma żartów, słuchajcie. Wow. O, ja cię kręcę. Nie mam pytań. Nie mam pytań. No, w 1940 roku oni tutaj się chowali przed Niemcami. A huge landslide. Tu jest dokładnie opisane, kiedy to się zadziało. O, widzicie? 11, prawie 12 tysięcy lat temu. Tu jest dokładnie wszystko opisane, cała geologia, to tworzenie drogi. No a tutaj okolica chyba też jest opisana. A jaki piękny motorek. No więc jak widzicie, okolica, dość bliska okolica, no bo przyjechałem, to jest jakieś 60 km od Stavanger. To na motocyklu to jest chwila, moment, ale bardzo warto. Tego na kamerze nie widać. Naprawdę. Ani z drona, ani z kamery nie będzie efektu. To jest ogromne i czuć tutaj tę przestrzeń. Gigantyczną przestrzeń. Te kamienie są gigantyczne wokół. Dobra, jadę dalej. Miazga. No więc teraz będę kierował się w stronę domu. To był punkt
główny wycieczki, żeby Wam pokazać i zachęcić do odwiedzin tego miejsca. W związku z tym bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, przede wszystkim do komentowania i no, do zobaczenia następnym razem. Ładnie, co? Zobaczcie jeszcze z drugiej strony, jak wygląda ta dolina z osuwiskiem, za tunelem. Pięknie. A właśnie, jeszcze chciałem coś dodać, to dla spostrzegawczych. Nie wiem, czy widzieliście, na ostatnim filmie GoPro miałem przymocowane tutaj, z tej strony. Ogólnie ten kask jest wyjątkowo upierdliwy, jeśli chodzi o mocowanie. Najlepsze byłoby takie mocowanie szczękowe, obejmuje z obu stron szczęk i wtedy kamera jest po środku. Niestety no, nie znalazłem takiego mocowania nigdzie. Wymyśliłem coś takiego, że z racji zakrzywienia tego boku użyłem dwóch naklejek tych szarych, tych 3M, jedna na drugiej i się ok wyprofilowało, do tego ten czarny chwytak i niby było wszystko ok, ale jak jechałem i wiało i ogólnie obciążenie kamery, to naklejka o naklejkę, one są dość miękkie i się zaczęły wykrzywiać jedna przez drugą, tak jakby tak się przecierały, no nie? No i zauważyłem to w domu dopiero, że gdybym tak dużo jechał, to pewnie kamera by spadła i by wisiała na kabelku. Dziś zrobiłem coś innego. Odkleiłem to z tej strony, wziąłem to plastikowe, te szyny plastikowe, w które się wpina uchwyt od GoPro. Zeszlifowałem go tak, żeby jak najbardziej pasował tutaj do tej krawędzi, bo te uchwyty są takie, te plastiki są lekko wyprofilowane w obie strony. Tak jakby do kuli pasowały, tak? Do takiej wypukłości. A tutaj jest troszeczkę inaczej, więc poprzycinałem, poszlifowałem i w tej chwili jest to tutaj na jednej tej gumce. Nie wiem, wrócę do domu, zobaczę, jak to się trzyma, czy się nie obsuwa coś i przy okazji następnego filmu powiem, zdam relację, jak to zadziałało, bo jeżeli ktoś chciałby kupić taki kask, w tej chwili one są chyba bardzo tanie, tam 1000 z groszami kosztuje, bo kumpel mnie pytał, co to za kask i byłem ciekaw, czy jeszcze są w ofercie, czy jeszcze są w sprzedaży te kaski. I tutaj też sobie ludzie mieszkają. No kurczę. Wow. No, to w sumie tyle chciałem dodać. No to myślę, że teraz na spokojnie można się pożegnać. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji i lajkowania, albo odlajkowania, jeśli Wam się nie podoba. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. I wiecie, co jeszcze Wam powiem? Że ten widok przy powrocie do domu z górskich dróg chyba mi się nigdy nie znudzi. Popatrzcie. Przede mną morze. Wash and go, 2 w 1. Za mną góry, przede mną morze.